Siemanko, w tym odcinku przedstawimy Wam montaż osłon podwozia. My aktualnie jesteśmy w trakcie montażu zawieszenia, więc dla nas to jest idealny moment, żeby zamontować w tym momencie osłonę. Ze względu na to, że auto mamy na kobyłkach, jest ono podniesione, nie będziemy musieli nic domontować. Więc tak, omówmy sobie, co tutaj mamy. Po pierwsze mamy osłonę silnika oraz mostu przedniego. Ochroni nas to przed ewentualnym rozwaleniem mistki, pogięciem drążków kierowniczych lub rozwaleniem gruszki mostu. Dodatkowo mamy osłonę baku paliwa, która w tym momencie jest dla nas ważniejsza, ze względu na to, że seryjna osłona Jimniaka jest wykonana z blachy może milimetr, może 1,5 mm, jest bardzo cienka. Bak jest dosyć wyeksponowany, więc jest potencjalnie zagrożony jakimś uszkodzeniem. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby zamontować tą osłonę. I następną i ostatnią osłoną jest osłona reduktora. Tak samo jak bak, reduktor jest reduktor jest wyeksponowany, więc mamy tutaj osłonę i pokażemy Wam. Tak samo jak bak, reduktor jest wyeksponowany, więc mamy tutaj osłonę, która również uchroni go przed ewentualnymi zniszczeniami. I teraz przejdziemy sobie do montażu tego wszystkiego. Do montażu osłony reduktora będziemy potrzebować nitonakrętki, które umiejscowimy w otworach technologicznych ramy bez żadnego wiercenia. Osłona baku wchodzi w miejsce oryginalnej osłony baku, więc tutaj zostają śruby, zostają mocowania, zostaje wszystko. Jeżeli chodzi o osłonę inaczej zwaną płytą silnika, tam musimy zamontować sobie mocowania do mostu przedniego, które przykręcamy pod śruby wahacze. To już mamy aktualnie zamocowane, zobaczycie to na przebitkach, a my się bierzemy za montaż płyt. Wyjaśnimy sobie i zaczniemy od zamontowania płyty reduktora. Umiejscowimy sobie, czyli wszczelimy sobie nitonakrętki, zobaczycie jak to wygląda, zamocujemy to. Następnie przejdziemy do mocowania osłony baku, a na końcu zamontujemy sobie osłonę silnika, czyli płytę silnika. Więc zapraszam Was do oglądania. Płytę będziemy montować przy pomocy nitonakrętek, które umieścimy w ramie. Są to nitonakrętki M12, tylko jeżeli będziecie kupować takie nitonakrętki, zwróćcie uwagę na to, że występują one z różną średnicą zewnętrzną. Nasz otwór w ramie jest to 15,1 mm, a nitonakrętki występują 15,9 i 15. My najpierw kupiliśmy 15,9, bo teoretycznie według standardu powinno być to 15 jako średnica zewnętrzna, a później dokupiliśmy kolejne nitonakrętki, więc to już są właściwe nitonakrętki i będziemy wykorzystywać nitownicę do nitonakrętek, więc zaraz sobie zobaczycie na filmie jak to wygląda. O kurwa. Pyk. Jak mieliście okazję zobaczyć, nitonakrętki mamy zamontowane i teraz całość sobie skręcimy śrubami nierdzewnymi. Śruby nierdzewne po to, żeby nie korodowało nam to pod autem, bo śruby, które można kupić w ocynku, są przeważnie w słabym ocynku. Po kilku myciach na myjce zaczyna już wychodzić wykwit korozji, więc mocujemy wszystko śrubami nierdzewnymi z podkładką sprężynową, żeby nam się to nie odkręcało i śruby mamy na imbusik, więc bierzemy się za montowanie już płyty, a Wy obserwujcie. Płytę sobie łapiemy.
śrubki w ręce i zaczynamy. Pyk. Panie, ostatnia wychodzi nam tutaj. Nigdzie. Nie ma do czego. Nie, no jest tam otwór, jest tam blacha. Aha. Wszystko fajnie, tylko że potrzebujemy w chuj długą śrubę. Dobra, jak widzieliście, zamontowaliśmy osłonę reduktora. Teraz się bierzemy za montowanie osłony baku paliwa. Nachodzi ona na oryginalną osłonę baku paliwa w miejsca mocowania przewodu hamulcowego, dokładnie linki ręcznego. Mocowania oryginalnej osłony i po tej stronie też mocowania oryginalnej osłony. Jednakże próbowaliśmy przypasować i zauważyliśmy, że niestety albo w transporcie, chociaż nie wygląda to jak na uszkodzenie w transporcie, tylko po prostu podczas wykonywania tej osłony ktoś zrobił za duże gięcie tego elementu. To powinno mieć kąt 90 stopni, a jest przegięte, więc zagrzejemy sobie, ze względu na to, że jest to aluminium i żeby nam nie pękło, zagrzejemy sobie i powoli będziemy to prostować do kąta prostego. Następnie będziemy montować to na aucie. Będzie trzeba też wymienić śruby na dłuższe, ze względu na to, że oryginalne śruby, które mocują m.in. linkę hamulcową, są za krótkie, bo to aluminium jest dosyć grube, więc wymienimy sobie śruby na odpowiednio dłuższe. Widzieliście wcześniej, element już nagrzaliśmy, więc aluminium teraz będzie plastyczniejsze, więc czas na prostowanie. Naprawiamy to, co fabryka zepsuła. Dokładnie. Ale czemu to psujesz? Chłopy to pogięły, a ty im to odginasz z powrotem. Jestem rzeźbiarzem artystą. Jestem rzeźbiarzem artystą. Ok, element, który nam wadził i który był źle dogięty, naprawiliśmy, więc teraz możemy się wziąć za montaż. Mamy śruby nierdzewne na imbus, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Resztę śrub od osłony baku też wymienimy na imbusowe, żeby było jednakowo, więc bierzemy się za montaż. Ząbek musi wejść w ten otwór. Następnie, jak już to będę miał tam, to muszę sobie mocowanie naszej osłony przesunąć w tą stronę i odgiąć na siłę. No ileż można 3 śrubki wkręcać? 3 śrubki! 500 zł za to? 10 lat doświadczenia? Fajnie! Na YouTubie to 2 minuty przykręcali. Dobra, zaraz przykleimy to na kropelkę. Może by trochę łatwiej było, jak był podnośnik, bo z pozycji leżącej zawsze wszystko jest cięższe. Ale szukajmy wymówek, bo jakby to pasowało tutaj. Do wkręcenia 3 śrubek, a tyle wymówek. Kurwa, wiedziałem. Albo krzywe, albo należąco. No nie narzekaj pan, kurwa. Ja już wiem chyba, czemu nie było zdjęcia, że jest zamontowane. Bo jeszcze nikt nie zamontował. Nikomu się jeszcze nie udało. Zaczekaj, bo mam wrażenie, że to jakoś w ogóle teraz tu nie chce dojść. To była ciężka misja. Flashbacki z Bagdadu podczas montowania tej osłony baku paliwa. Drugi raz tego nie zniosę. Dobra, a tak na poważnie. Zamontowaliśmy osłonę baku paliwa. Będziemy jeszcze robić poprawki, jeżeli chodzi o wymianę śrub na odpowiednie długości i całość na nierdzewkę.
Na początku wydawało nam się to bardzo proste, że będą generalnie 3 śruby, odkręcamy oryginalne śruby, zmieniamy na dłuższe, montujemy osłonę baku paliwa, ale nie. Oczywiście tak nie może być, jak kupujesz coś plug and play dedykowane do auta, bo to o to chodzi, żeby kupić plug and play i to przerabiać. Więc po pierwsze, jak widzieliście na nagraniu, musieliśmy wyprostować sobie mocowanie. Nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno to mieliśmy wyprostować, czy nie jest to zgięte w innym miejscu, ale póki co osłona pasuje i jest ok. Inną rzeczą jest to, że wykonanie i montaż, jeżeli chodzi o tylne mocowanie osłony, jest kiepsko przemyślane, bo odkręcając śrubę, która teoretycznie wygląda jak śruba od osłony baku, czyli tej rodzimej osłony baku, która jest domyślnie na aucie, odkręcamy tak naprawdę pas mocowania baku paliwa. Więc cały bak nam odpada trochę w dół i następnie, gdy chcemy przykręcić osłonę paliwa, musimy podnieść bak razem z osłoną oryginalną i do tego przykręcić jeszcze naszą osłonę, która jest tą osłoną dodatkową. Przy czym śruba nie jest na wierzchu, tylko jest schowana w tym kątowniku, który prostowaliśmy, więc trzeba się dostać śrubą od wewnątrz. Więc no jest to zadanie dla MacGyvera. Na szczęście mieliśmy scyzoryk i udało się to zrobić. Czy Kevin, zdecydowałbyś się na zakup tej osłony, czy co byśmy zrobili? Powiem tak, nie polecam tego Allegrowicza. Więc teraz mamy zamontowaną już osłonę reduktora, osłonę baku paliwa. Zostaje nam zamocowanie osłony silnika, czyli płyty silnika, którą mamy tutaj. Teoretycznie Ile śrubek mamy do przykręcenia? mamy do przykręcenia 4 śrubki na stronę, czyli sumarycznie. Jak dalej pójdzie tak jak z poprzednią płytą tego producenta, to około 4 godzin. Tak. Wy tego dokładnie nie widzieliście, bo Kevin był potrzebny do pomocy, a niestety nie mógł tego nagrywać. I w sumie nam zeszło około 2 godzin na zamontowanie tej jednej osłony, czyli wiecie, plug and play. Osłona przednia, już widzimy, że z 4 śrub będzie możliwe przykręcenie 3, bo resztę wychodzą tak blisko wahacza, że tak naprawdę nie ma możliwości wsadzenia nakrętki. Jeżeli tam nakrętka wejdzie, to miejsce pomiędzy nakrętką a wahaczem będzie na kartkę papieru. No i nie wiemy dokładnie, czy przy pracy samego wahacza by się to nie tukło, więc póki co zdecydowanie i bezpiecznie będzie zamocować tą osłonę na 3 śruby, co zaraz Wam pokażemy. Mamy nadzieję, że to się uda. No więc tak, zapraszamy do oglądania i trzymajcie kciuki. Mocowania płyty silnika są montowane pod śruby wahacza przy moście. Najpierw odkręcimy sobie przednią śrubę, wsuniemy nasze mocowanie płyty silnika, przykręcimy, następnie wykręcimy tylnią śrubę, przestawimy sobie mocowanie i przykręcimy również tylnią śrubę. Nie odkręcamy w tym momencie 2 śrub, żeby nasz most się nie przestawił, żeby znów nie trzeba było go naciągać pasami. Więc bierzemy się za robotę, a Wy obserwujcie. Ciekawe jak.